O Sonic Tribu słyszałam pierwszy raz, kiedy pracowałam w MTV. I to było coś niesamowitego. Ci wszyscy ludzie w takim amoku, w transie, tańczący do tej muzyki, którą w zasadzie usłyszałam w takim wersji na żywo pierwszy raz, ponieważ tak jak mówię, w Warszawie imprez drum and bass takich masowych nie było. To robiło nieprawdopodobne wrażenie. Widzieliśmy ujęcia z dachu Faraona, widzieliśmy tych wszystkich ludzi w totalnym amoku, ale takim amoku pozytywnym. Potem oczywiście spotkaliśmy się na ciężarówce, pierwszy, drugi raz, trzeci. I tak już się zaprzyjaźniliśmy i znamy się do dzisiaj. Tylko w latach 90., jak wszyscy dostaliśmy możliwość wyjazdu, czyli paszporty do ręki, no to pojechaliśmy na zachód. Tak się złożyło, że w 89 było drugie lato miłości, o czym większość ludzi nie wiedziała tutaj w Polsce, no ale to był początek kultury rave. My na początku lat 90. byliśmy tam w Holandii czy Anglii. No i czy też w Niemczech, bo to też był jakiś tam kierunek. No tak się złożyło, że Łódź pojechała do Wielkiej Brytanii i stamtąd poprzywoziła różnego typu pomysły i stąd też charakterystyczne brzmienie sceny łódzkiej, no bo po prostu to była głównie brytyjska scena. No i w związku z tym, że to się tak otworzyło i my mogliśmy sobie popatrzeć na rzeczy, których po prostu w Polsce nie było. Ten, kto miał pomysł na to, że może coś takiego być też w Polsce, i to nie dotyczyło tylko i wyłącznie parady, tylko w ogóle klubów z tego typu muzyką, kultury DJ-skiej, no ale wielu innych rzeczy też w sumie w latach 90. wyrosło wiele fortun, sprowadzając rzeczy, których po prostu w Polsce nie było wcześniej, a mieli pomysł, bo byli na zachodzie, więc to był taki pomysł, po prostu było to coś awangardowego, my mieliśmy po lat 23, czuliśmy też, że ten stary świat po prostu już jest jakoś zajęty. No i że na tej muzyce jesteśmy w stanie też wypłynąć. No przecież każdemu zależało, żeby coś fajnego w życiu robić, coś osiągnąć. I ci, co się do tej muzyki odpowiednio wcześniej przykleili, zaczęli tworzyć, no są w tej chwili gwiazdami jak Sonic Trip, bo oni właśnie zaczęli 25 lat temu i to jest, wiesz, wyczyn. No Kasia Nowicka też tutaj zaczynała. Parada Wolności i jej w ogóle początki to jest też dla mnie początek wszystkiego, więc to się bardzo mi ładnie spina z tym, co się u mnie działo, czyli początek współpracy z radiostacją, pierwsze moje występy klubowe u boku DJ-ów w klubach, zespół Futro. Widać, że wyprodukowaliśmy też właśnie tego typu gwiazdy, a jak nie wyprodukowaliśmy gwiazd, to też przyczyniliśmy się do tego, że opinie różnych osób, które przez paradę się przewinęły, się kształtowały, jeżeli chodzi właśnie na przykład o tolerancję, tak? Borys Szydz niedawno właśnie mówił, że w jednym ze swoich wywiadów, że on był wychowankiem Parad Wolności i dzięki temu jego stosunek do rzeczywistości się zmienił, bo nic go po prostu nie dziwiło. Ponieważ pracowałam w firmie, w której pracował również Rafał Baran i on zauważył, że ja mam takie ciągoty do muzyki elektronicznej. Dzięki niemu zaczęłam też robić pierwsze wywiady z artystami, nawet z Chemical Brothers. I on właśnie stwierdził, że ja się przydam. No, Łódź po prostu była miastem upadłym w latach 90. I ta muzyka wynikała, czy rozwój tej muzyki wynikał też z tych zmian, które tutaj były i z jakiegoś rodzaju też poczucia beznadziei.
Łódzka scena była napędzana młodymi ludźmi, którzy po prostu mieli beznadziejne otoczenie i chcieli od niego uciec, mieli swoje marzenia. A tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o stylistykę, no to tutaj ten drum and bass jakoś chwycił. Ja już nie wiem dlaczego. Historia była bardzo prosta. No. Wspierała nas w tamtym czasie, wspierał nas prezydent Czekalski. On był z ugrupowania, które się nazywało Unia Wolności. Rzeczywiście dzięki niemu parady były organizowane, bo on wydawał zgodę, wydał pierwszą, potem objął patronat. W związku z tym, pomimo tego, że pomiędzy pierwszą a drugą już zaczęły się protesty, to wydał też na drugą. Potem pojawił się sponsor i my byliśmy już też tacy bardziej niezależni finansowo i mieliśmy więcej pieniędzy na reklamę. No a potem przyszedł czas wyborów i prezydent Kropiwnicki po prostu zrobił, jako prezydent prawicowy, zrobił jako punkt swojego programu wyborczego zakazanie parady. No bo oczywiście w tamtych czasach Łódź się bardzo mocno spolaryzowała, tutaj były, że tak powiem, modlitwy za nas, protesty kółek różańcowych i tego typu różne rzeczy. No i po prostu prezydent Kropiwnicki po wygraniu musiał dotrzymać swojej wyborczej obietnicy. Potem jeszcze się złamał na chwilę, bo były bardzo duże protesty, zresztą Łódź dostawała przed jeszcze objęciem władzy przez Kropiwnickiego nagrody za najlepszą promocję miasta w oparciu o Paradę Wolności, mimo tego, że to nie była inicjatywa miejska, ale nagrody były. Natomiast podniósł się rejwach, zostało ogłoszone oficjalne referendum, była prowadzona kampania referendalna na terenie miasta. Jedni ogłaszali udział w referendum, czy zachęcali w kościołach, a inni w klubach. Kluby wygrały. A prezydent powiedział, że nie uszanuje mimo wszystko woli łodzian. No więc dla nas to było takie zderzenie demokracji z autokratyzmem. Do tego się nałożył jeszcze zakaz reklamy określonych produktów, co wpłynęło też na naszych sponsorów. No i parada się skończyła. Gdybyśmy mieli pieniądze, to być może nie udałoby nam się zrobić parady w centrum miasta. Może byśmy wtedy się przenieśli na jakieś lotnisko, ale to też by nie była parada. Ja uważam, że parada musi być po prostu wokół z jednej strony architektury, a z drugiej strony wokół zwykłych ludzi, którzy mają styczność z tymi niezwykłymi, bo wtedy się tworzy coś ciekawego. Słuchaj, no po prostu ja o Sonic Trip to prawdopodobnie usłyszałem jeszcze zanim były parady, bo zanim jeszcze były parady, to był klub New Alcatraz, zanim był jeszcze klub New Alcatraz, to były audycje Rebusa w Radiu Manhattan, których ja też byłem producentem. A później były jeszcze megaparty, czyli zanim była parada, była jeszcze taka inicjatywa, co się nazywała New Alcatraz Megaparty. I tam na pewno chłopaki z Sonic już występowali, więc wiesz, no słuchaj, no po prostu to jest taka sytuacja, że to jest takie trochę pytanie po tych 25 latach, na które ja opowiem taką inną historię. Otóż ja się, wiesz, wychowywałem w domu, w którym był gramofon i mój ojciec cały czas grał jazz.
I ja nie wiedziałem, czy po prostu Louis Armstrong i Ella Fitzgerald to jest moja ciocia i wujek, bo po prostu on tak często opowiadał, czy to po prostu są muzycy jazzowi. I trochę tak jest z Sonic Trip. Jak się kogoś zna 25 lat, to już mi jest trudno sobie powiedzieć, no to członkowie rodziny są po prostu całej naszej paradowej i łódzkiej i po prostu ja jestem dumny, że w ogóle uczynili no, z muzyki swój sposób na życie. Bo mi się tego nie udało. Z chłopakami z Sonic Trip poznaliśmy się w radiostacji. Oni wtedy byli naprawdę gwiazdami, byli ulubieńcami po prostu naszego szefa Pawła Sito i w ogóle całej ekipy radiostacji. Oni przynosili taki właśnie powiew tej świeżości w sensie też takim, że byli czymś znacznie więcej niż DJ-ami. Że to jednak się czuło, że to jest kolektyw, że to jest grupa ludzi, że jest MC, że oni coś tworzą razem, coś wydają, że tworzą taką mini swoją własną kulturę kilkuosobową. I świetnie chodziły te imprezy, naprawdę. Ja dokładnie nie przytoczę już, jakie to były imprezy w tym roku i co to dokładnie było, na pewno jakieś urodziny radiostacji. No, ale to był naprawdę potężny power i myślę, że się bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy i ta relacja trwa do dzisiaj. No okazało się, że ta impreza stała się jakąś legendą. I to taką legendą, która jeszcze przez 20 lat tutaj żyła i mocno z wizerunkiem miasta była związana i miasto robiło badania wizerunkowe, które były częścią nowej strategii dla miasta i którą pani Hanna Zdanowska wprowadzała. No tak się też złożyło, że wydawnictwo Księży Młyn wydało z okazji 20-lecia parady książkę na temat parady Techno-Wulkan. I no jak gdyby te z jednej strony 20 lat, z drugiej strony fakt tej książki, z trzeciej strony strategia pani Hanny Zdanowskiej i jej zespołu na nowy wizerunek Łodzi spowodował to, że to miasto nas poprosiło, żebyśmy zrealizowali tę imprezę i żebyśmy ją przywrócili. Teraz jest zupełnie inaczej, bo po prostu miasto nam pomaga. Wtedy zresztą, ja chcę powiedzieć tak, w okresie, w którym parady się odbywały, miasto też nam bardzo pomagało. Tak? A teraz po prostu jest przychylność miasta. W zeszłym roku było to z okazji urodzin miasta Łodzi, w tym roku to jest w ramach obchodów 600-lecia miasta Łodzi, a w przyszłym roku już będzie ponownie parada. Też te nasze wspomnienia z przeszłości były takie, że pierwsze dwie budowały, że tak powiem, jakiś tam wolumen, a ta trzecia była taka przełomowa, a później to już wszyscy z całej Polski tu przyjeżdżali. Miejmy nadzieję, ja chciałbym, żeby przyjeżdżali. Absolutnie, o tym marzyłem od lat. Bardzo się cieszę, że mogę współpracować z Paradą, że robiłem jej taki marketing zagraniczny. O jej powrocie w ubiegłym roku pisały praktycznie wszystkie najważniejsze muzyczne zagraniczne media, plasując ją w czołówce najważniejszych parad techno w Europie. Jest to pewnie top 3, jeśli chodzi o parady obok Zurychu, Paryża czy Berlina. Bardzo się cieszę, przypomina to o Łodzi jako kolebce brzmień tanecznych i bardzo się cieszę, że miasto włączyło się w promowanie parady, że jakby doceniło ten aspekt, że techno to czy drum and bass to nie tylko gatunki muzyki, ale jest to kultura. I marzę o tym, szczerze mówiąc, żeby tak jak na przykład w Berlinie, w Niemczech traktowano właśnie muzykę elektroniczną dosłownie oficjalnie jako kulturę wyższą. W ogóle Polska była takim i nadal jest takim krajem, gdzie jest cały czas bardzo dużo świeżości i euforii. To jest naprawdę super i ten aspekt zdecydowanie zawsze doceniali DJ-e z zagranicy.
Czy były różnice w odbiorze muzyki w Łodzi czy w Warszawie? Ciężko mi powiedzieć. Może w związku z tym, że na przykład w Warszawie bardziej popularna była muzyka house, to tam przychodzili może bardziej kolorowi ludzie. Muzyka drum and bass jednak skłaniała się ku takim mrocznym klimatom. Wspomnijmy tutaj właśnie numer Dark Side. Muzyka dramowa to jest takie bardziej przeżywanie muzyki do wewnątrz, ja bym tak powiedział. Natomiast house jest to taka bardzo ekstrawertyczna muzyka. Natomiast tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że publiczność praktycznie w każdym mieście, polscy raverzy zawsze charakteryzowali się tym, że podążali za trendami, byli bardzo świadomi muzycznie i uwielbiali muzykę, żyli tym. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Polska była takim krajem, które w latach 90. było totalnie podzielone na sceny. W Łodzi panowała muzyka drum and bass, jungle, breakbeat, UK hardcore. W Warszawie bardziej popularne było techno i house. Natomiast w Krakowie również brzmienia breakbeatowe i co ciekawe, Kraków wykształcił takie swoje nawet własne brzmienie, które się nazywał taki gatunek crackstep, który wywodził się właśnie z garażu. Łódź zawsze miała taką połamaną strukturę, uwielbiała breaki, uwielbiała brzmienia z Londynu. No i chyba wynikało to z tego faktu, że również założyciele New Alcatraz przywieźli jakby to brzmienie z Wielkiej Brytanii. I do dzisiaj bardzo wielu DJ-ów, którzy wciąż działają na scenie brytyjskiej, nawet pamięta imprezy w Łodzi, chętnie tu przyjeżdża, wspomina, uwielbia atmosferę. Praktycznie nigdzie chyba w Polsce DJ-e grający muzykę hardcore czy breakbeat nie byli tak chłubieni jak w tym mieście. Moim pierwszym wspomnieniem z Parady Wolności w Łodzi jest takie wspomnienie, kiedy ja miałem, nie wiem, z 15 lat wtedy. Chodziłem do szkoły muzycznej, gdzie bardzo dużo słuchałem muzyki poważnej, klasycznej, ale w tej szkole mieliśmy taką grupę ludzi, i z którymi słuchaliśmy ówczesnej elektroniki wtedy. I no, marzyliśmy o tym, żeby chodzić na duże imprezy. Najpierw udawało nam się uciekać z domu, czy tam jakoś... No tak, uciekać z domu na imprezy w hali sportowej, a potem się okazało, że będzie parada. I mam taki ogromny taki przebłysk, jak... To jest w ogóle śmieszne, bo teraz w tym bardzo blisko tego miejsca mieszkam. Wchodzę na Piotrkowską, widzę główną scenę i słyszę kawałek, bardzo komercyjny kawałek, mam go w głowie. Trochę byłem niezadowolony z tego powodu, że to był taka moja pierwsza styczność z paradą i właśnie ten numer, ja nie będę mówił jaki to numer, ale później okazało się, że jak wystartowały, bo to była główna scena, a później wystartowały tiry już z taką muzą, którą lubiliśmy, jungle, drum and bass i ekstaza. I to była pierwsza moja styczność z paradą, a potem nie będę wchodził w szczegóły, bo bym się rozgadał na kilka godzin. W 99 roku mój kolega MC Vasquez robił tira i zaproponował mi, ja pokazałem mu moje utwory, wtedy robiłem dużo sam utworów i zaproponował mi, żebym zagrał na tej paradzie, właśnie na tej ciężarówce. I od razu przejdę do spotkania z Sonikami, bo to się wszystko łączy, tu się wszyscy znaliśmy. Łódź była taką, powiedzmy, rodziną, gdzie jedni się lubili, drudzy się mniej lubili, ale wszyscy się jakoś tam szanowali. I tam grałem jako gnojek w tym 99 roku te swoje utwory. Była super ekstaza i mam nawet jedno zdjęcie stamtąd, bo to były czasy, kiedy się nie robiło zdjęć, kiedy się nie nagrywało telefonami, bo nie było telefonów komórkowych, albo jak były, to nie pozwalały na nagrywanie.
I w tym 99 roku zagrałem ten set złożony z moich utworów. Opublikowałem to w internecie i na jakiejś imprezie poznałem Exukiego, który już kilka lat chyba grał z Sonic Trip, robił imprezy i powiedziałem mu, że robię tą muzykę i to było nasze znowu spotkanie pierwsze z Sonicami. Kiedyś zostałem zaproszony na takie mini tournée, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii. Tam grałem na kilku imprezach, byłem tam chyba z 2 tygodnie i robiłem utwory z takimi tuzami, powiedzmy, rave'u w Wielkiej Brytanii. I między innymi robiłem utwór ze Slipmatem, który występował na pierwszej imprezie w hali sportowej. Nie wiedział, czego się ma spodziewać i spodziewał się czegoś, powiedzmy, nie jakiegoś super, i powiedział mi, że to była dla niego najlepsza impreza, na jakiej w życiu grał i nie mógł w ogóle sobie darować, że on przyleciał, zagrał set i od razu musiał być zawieziony do Warszawy i wracał do Londynu. Także no, te imprezy no naprawdę były na bardzo wysokim poziomie, nie tylko jak na Polskę, tylko generalnie. Łódź miała bardzo dużą zapaść ogólnie, nie tylko ze względu na paradę, bo to jest, powiedzmy, to jest najmniejszy kłopot Łodzi. Natomiast no, mieliśmy przez wiele lat fatalnego prezydenta Kropiwnickiego. Udało się teraz trochę rzeczy poprawić. Łódź wygląda dużo lepiej niż wyglądała. Wróciła parada, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Natomiast no, to nie jest tak, że taką imprezę odbudowuje się przez 2 lata, tak? To my mieliśmy markę, która mogła się naprawdę wybudować na ogromną imprezę i to jest w ogóle to, co się wydarzyło rok temu, przeszło moje oczekiwania, ale pomimo złej pogody było tak dużo ludzi, że ludzie naprawdę chcieli tej imprezy, powrotu tej imprezy. Natomiast podejrzewam, że gdyby ta impreza była cały czas kontynuowana, nie byłoby tej przerwy, no to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteście zajebiści! Przede wszystkim Sonic Trip wydało pierwszego winyla i to było coś. Oni pojechali z tego co wiem, do Anglii z takim naszym wspólnym znajomym, którego poznałem dzięki nim, Luna Sea. Później ja też wydawałem u Luna Sea utwory dla Night Force. I oni tam nagrali, wydaje mi się, że u niego nagrali dwa utwory i wydali taką no, epkę, no jak 2 utwory to epkę i wydali winyla, więc to było super. Ich imprezy zawsze były bardzo dobrej jakości, tak? Oni nie robili czegoś dla... No właśnie, bo to jest problem. Ja lubię też imprezy, które są dobrej jakości. Nie lubię imprez takich bardzo undergroundowych, bo impreza dla mnie undergroundowa fajna jest wtedy, kiedy muzyka jest alternatywna, ale kiedy jest poziom. I tego często brakowało na łódzkich imprezach. Natomiast u Sonic Tripów zawsze te imprezy miały poziom, zawsze było coś fajnego. I jeszcze ich cecha, o której często mówię, jak jestem pytany, że z Sonicami zawsze można było się dogadać. Oni jak robili imprezę, bo to wszyscy robili imprezy, ja też robiłem imprezy, to Łuki do mnie dzwonił i mówił: ja robię wtedy imprezę. Ja do niego dzwoniłem, ja robię wtedy imprezę. I była pewność, że my nie będziemy, bo jednak scena nie była aż tak duża, była większa niż teraz, ale nie była tak duża. Był zawsze pewność, że nie wejdziemy sobie w paradę. Niemożliwe. Niesamowite, naprawdę. Rafał Baran wymienił mnie. Boże.
Moje pierwsze wspomnienia to pamiętam, jak miałem sklep na Piotrkowskiej bodajże 80 między Empikami i sklep z płytami oczywiście i z ciuchami i tam po prostu jak była pierwsza parada, to wszyscy walili do nas i było super. I dużo kupowali płyt winylowych, dużo ciuchów kupowali i było naprawdę, to jest moje pierwsze wspomnienie. Tutaj jak mam naklejkę Sonic Trip, to była scena drum bassowa i raczej taka londyńska. A ja się wywodziłem raczej ze sceny berlińskiej, czyli takiej bardziej techno, Detroit. I tym się różniliśmy. No, tak jak powiedziałem, w sklepie. Nie, no chodziłem oczywiście, bo to się chodziło, wiecie, żeby się pokazać, pobawić, potańczyć. No fajnie, fajnie, no Sonic Trip robiło dobre imprezy, to były dobrze, takie wyhypowane balangi, no. Szkoda, że się to ucięło, no ale wiadomo, życie, tak, finanse, fundusze, towarzystwo i tak dalej, no to zdarza się, tak, ale no, fajnie, że teraz wrócili i dzisiaj możemy ich posłuchać na jednej z ciężarówek. No nie wiem, no Łódź jest takim specyficznym jakby miejscem i clubbingowym, i muzycznym. No 20 lat temu jakby wszyscy myślą, że to jest na takim hypie jedzie, który był 20 lat temu, czyli że Łódź stolicą techno. No nieprawda, no straciliśmy to już dawno i po prostu bardzo będzie ciężko to odzyskać i ja myślę, że niestety nie odzyskamy tego. No trzeba było powiedzieć. Trzeba. Początek to jest oczywiście Alcatraz i chodzenie tam właśnie. To było zresztą bardzo ciekawe, bo ja generalnie wywodzę się z takiego środowiska rock'n'rollowo-punkowego i z elektroniką do tamtego momentu nie miałem nic wspólnego, ale jak się pojawia nowa miejscówka, żeby porozrabiać, poszaleć, no to od razu się człowiek interesuje, trafia w takie miejsce. I tak naprawdę się okazało, że właściwie to jest bardzo bliskie środowisko w gruncie rzeczy i ludzie, którzy zajmowali się graniem gitarowym, bardzo szybko znaleźli się w elektronice i co zresztą potem miało różne konsekwencje w przyszłości, bardzo interesujące muzycznie. Zanim w ogóle zaczęłam być nowiką, to byłam też taką raverką, no, uczestniczką imprez i jeździłam do Łodzi, właśnie do Alcatraz, New Alcatraz i bawiłam się świetnie i to mi się wydawało dosyć podobne do tego, co się działo na przykład w klubie Blue Velvet w Warszawie, ale mimo wszystko przez to zamiłowanie do drum and bassu, do jungli, do takiego barwnego w ogóle wyrażania siebie poprzez strój, Łódź zawsze była inna, z samego początku i co ciekawe, tak jest do dziś właściwie. Więc tam te wycieczki do Łodzi, bo tak można było o tym powiedzieć, były naprawdę takie pełne wrażeń. Czy się taką muzykę lubiło, czy nie, to było zjawisko i o tym wszyscy przez te lata mówią i rzeczywiście zjawisko niezwykłe, nie tylko od strony artystycznej, ale właściwie bardziej to było dla mnie takie społeczne czy socjologiczne, bo to były jednak, przypomnę, bardzo siermiężne czasy jednak nadal i tylu kolorowych, wyluzowanych ludzi tańczących na ulicach, to jest w ogóle nie po polsku.
Dlatego Łódź się tak bardzo mocno jakoś wybijała na tym tle w Polsce i my się bardzo mocno od razu szybko utożsamialiśmy z Berlinem, chyba głównie tak, z takimi miejscami, które już wcześniej tą taką wolność taką miały po prostu i wewnętrzną ludzie i generalnie też przestrzeń miejska była wykorzystywana właśnie w takim celu. No potem wiadomo, to się nie spodobało z różnych tam politycznych, tam już nie ma co do tego wracać, kij z nimi, zapomnijmy o nich. Wydaje mi się, że Łódź od początku się tam bazowała na takim naprawdę spontanicznym oddaniu się tym dźwiękom i wybieraniu tych właśnie odmian muzyki klubowej, które są mocniejsze, bardziej pojechane, bardziej undergroundowe. Tak, myślę, że w ogóle słowo underground bardzo mi się z Łodzią kojarzy. Bo w Warszawie to zawsze dochodziła jeszcze ta kwestia tej mody, tego lansu, to się szybko pojawiło, a w Łodzi myślę, że tego było mniej. Cieszę się, że parada wróciła, bo po pierwsze, jak widać, to jest świetna od strony muzycznej akcja. To jest bardzo fajne, że znowu ludzie tańczą i są wyluzowani w tym takim dosyć dziwacznym świecie, w którym dzisiaj żyjemy. A poza tym też cieszę się, bo się muzycznie też pozmieniało przez te wszystkie lata. W związku z tym tak naprawdę jak się ktoś przejdzie przez Piotrkowską, przez te wszystkie platformy, to znajdzie prawie że każdą muzykę elektroniczną. To nie jest tak, że to jest nadal drum and bass ciężki i w ogóle tego typu historie, tylko teraz właściwie po prostu to jest muzyka taneczna, no, czy alternatywna, nawet tego nie wiem, bo dzisiaj to się wszystko tak pomieszało, więc właściwie nie ma co szufladkować. Najważniejsze chyba w tym wszystkim to jest to, że jest kolorowo, że jest fajnie, że ludzie po prostu sobie wspólnie spędzają czas, tańczą i że można to znowu robić w Łodzi. Dla mnie to jest mega.